Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich widzów, menadżerów Speedway Manager. Zapraszam na odcinek Speedway Akademii, w której omówimy sobie ogólnie system rozgrywek, jaki mamy w naszej grze, zarówno system rozgrywek ligowych dotyczących seniorów, jak i adeptów. A więc pora zacząć. Zapraszam do oglądania. No i zaczynamy sobie oczywiście moduł rozgrywki. Przeniesiemy się tutaj i mamy tutaj kilka podmenu, podkategorii. Mecze live. Tu możemy sobie zobaczyć wszystkie zawody, które są rozgrywane w czasie rzeczywistym. W tym momencie rozgrywane są zawody turniejów par, a więc widzimy doskonale, kto gdzie jedzie. Oczywiście jak będziemy sobie tą historię rozwijać, no to możemy zobaczyć wszystkie zawody, które zostały w dniu dzisiejszym, czy w ogóle historycznie rozegrane w tym obecnym sezonie. Czyli będą to zarówno turnieje par, jak i zawody ligowe, ewentualnie mecze towarzyskie. Możemy sobie założyć filtr, czyli wybrać mecze tylko naszej drużyny. Mamy wtedy informacje o wszystkich zawodach z cyklu turniejów par, czy zawody na przykład ligowe. O, mamy tutaj ostatni mecz ligowy, czyli kiedy ten mecz się odbył, o której godzinie, jaki mamy wynik. Są też mecze towarzyskie, a więc w zakładce live mamy wszystko, co dotyczy właśnie obecnie bieżących rozgrywek, rozgrywanych meczy. Przy tej okazji pozdrawiamy żużlowego degustatora, który został oficjalnym partnerem medialnym gry Speedway Manager od 51 sezonu, no i także jest sponsorem tytularnym właśnie w tym sezonie tych naszych rozgrywek ligowych. Jeżeli wejdziemy sobie do modułu seniorzy, to tutaj mamy informacje, no właśnie, jakie mamy ligi seniorskie. I teraz bardzo ważna kwestia jest taka, że poszczególne ligi, na przykład Liga 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 określają poziom. A więc jeżeli ktoś jedzie w lidze 3.4, to nie oznacza, że jeżeli wywalczy awans, to awansuje do Ligi 3.3. Nie, to wygląda tak, że z lig trzecich awansujemy do lig drugich, z lig czwartych awansują drużyny do lig trzecich i tak dalej. Oczywiście codziennie przybywają nowe ligi i w zasadzie to, co tutaj widzimy, ligi 7.1, 7.2, obecnie 7.11 to są nowe ligi, które od początku sezonu się pojawiły. No tych lig jest trochę, no i też codziennie przybywa nam od 1 do 3 nowych lig. Jeśli chodzi o właśnie system rozgrywek seniorów, każda liga ma 8 drużyn, awansują dwie pierwsze, czyli pierwsza i druga drużyna awansują, no właśnie, do ligi pierwszej. Drużyny z pozycji trzeciej i z pozycji czwartej utrzymują się w danej lidze, no i od miejsca 5 do miejsca 8 te drużyny ostatecznie spadną do lig trzecich. Czyli system wygląda w taki sposób, że z każdej ligi zawsze awansują dwie najlepsze drużyny i 4 najgorsze drużyny spadną. No, co też potem fajnie można sobie policzyć i przekłada się na to, że właśnie to nie jest tak, że z ligi 3-3 awansujemy do ligi 3-2, ale generalnie rzecz biorąc z lig trzecich awansujemy do lig drugich. Oczywiście na początku danego sezonu poznamy przydział, to czy będziemy w lidze 2-1 czy w lidze 2-2 już jest pozostawione jakby takiemu elementowi losowemu. Oczywiście w każdej lidze, w każdej podtabelą możemy sobie zobaczyć statystyki, średnie biegopunktowe wszystkich zawodników, którzy rywalizują w danej lidze. Mamy też podział na seniorów, a więc możemy zobaczyć stricte wyniki i miejsce w tabeli, w rankingu naszych seniorów, ale myślę, że taki fajny smaczek to właśnie zakładka juniorzy, gdzie możemy sobie zobaczyć, jak wyglądają nasi juniorzy na tle innych, a wiemy, że juniorzy potrafią zrobić dość sporą różnicę, no więc automatycznie warto sobie tutaj w ten ranking zerknąć, spojrzeć, na jakim jesteśmy poziomie, w jakim jesteśmy miejscu. Oczywiście terminarz, czyli z każdej ligi możemy przejść bardzo szybko do tego, jak wyglądają rozgrywki właśnie ligowe. Obecnie mamy odjechane dwie pierwsze rundy, a więc mamy wynik. Oczywiście po kliknięciu możemy sobie tutaj wejść i zobaczyć, jak ten mecz wyglądał, jakie punkty zdobyły poszczególne drużyny. No i oczywiście mamy pełną tabelę biegów. Na samym dole możemy sobie jeszcze zobaczyć wszystkie zdarzenia, które miały miejsce w tym meczu, czyli informacje o wszelkiego rodzaju literkach, o kosmetyce toru, no i o wszystkich innych zdarzeniach, które miały miejsce w tym meczu. Oczywiście, jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, mamy rundę, jakby dwie rundy, tak? Pierwszą rundę i rundę rewanżową.
Oczywiście 7 kolejek to jest ta pierwsza część rozgrywek, natomiast od 8 kolejki zaczyna się runda rewanżowa. No i wówczas jakby na koniec w finale poznajemy, kto awansuje, a kto spadnie. I przejdźmy sobie teraz do Ligi Adeptów. Liga Adeptów wygląda trochę inaczej, dlatego że w każdej lidze jest 16 drużyn. Przydział tutaj, w lidze Adeptów nie ma awansów i spadków, a więc o przydziale decyduje siła danego zespołu. Dlaczego tak jest? Ano dlatego, możemy sobie przejść i ewentualnie jeszcze zobaczyć, o której sile mówimy. To jest właśnie ta siła, która jest tutaj. Przepraszam, bo mi przeskoczyło w tym momencie. Dobra, wracamy sobie. A więc jest to ta siła, która jest określona tutaj. Nie ma awansów i spadków, dlatego że powstałaby na pewno bardzo duża dysproporcja w pewnym momencie, dlatego że, no proszę zobaczyć, w moim przypadku tych dwóch zawodników w tym momencie odejdzie już do pierwszej drużyny jako 16-latkowie. No więc załóżmy, że gdybym nie miał tutaj tych 14, 13, 12-latków, mam samych 10-11-latków. Gdyby oni pojechali na przykład ponownie w pierwszej lidze, no w tym sezonie akurat mam licencję przyznaną do pierwszej ligi, no to automatycznie zbieraliby baty, bo nie mają doświadczenia, nie są objeżdżeni, nie mają odpowiedniej siły, wytrzymałości itd., itd. Dlatego też przydział jest na podstawie siły, aby te zawody i te rozgrywki były wyrównane. Jeżeli chodzi o ligi młodzieżowe, o ligi adeptów, oczywiście poniżej tabeli również mamy statystyki, ranking wszystkich zawodników, którzy jeżdżą w danej lidze młodzieżowej. Oczywiście mamy też przejście na terminarz. No i to, co jest ważne, to mecze w lidze adeptów rozgrywane są podobnie jak DMPJ, czyli w formie tak zwanych czwórmeczy. Możemy sobie tutaj na przykład zerknąć na pierwszy przykładowy. To nam też określa, że w lidze mogą, czy też w meczu ligowym adeptów jedzie 4 podstawowych zawodników i 5 rezerwowy. Jak widać, można w trakcie meczy robić rezerwy zwykłe, można także w trakcie meczy robić rezerwy taktyczne. Tutaj akurat tego przykładu nie mamy, ale widziałem chyba w tym meczu menadżer FTŻ-u Fordon, no właśnie, robił rezerwy taktyczne. Rezerwę taktyczną w rozgrywkach czy w meczach Ligi Adeptów można zrobić wtedy, kiedy nasza drużyna traci 6 punktów do najlepszej w danym momencie, czyli tam jeżeli jesteśmy w trakcie zawodów i powiedzmy prowadziła drużyna Legion i traciliśmy do niej 6 punktów, no to w naszym danym biegu będziemy mogli zastosować rezerwę taktyczną. Jeden junior może być tylko raz wykorzystany do rezerwy taktycznej. Kolejnymi rozgrywkami, które mamy w Speedway Manager, to jest Liga U24, tak zwane rozgrywki drużyn rezerwowych. I też tutaj mamy przydział na podstawie z jednej strony siły, z drugiej strony licencja, więc też nie ma tych spadków i awansów, dlatego że w jednym sezonie dana drużyna może mieć rezerwy, w drugim nie ma. Jeżeli chodzi o system rozgrywek, to też oczywiście 8 drużyn w każdej tabeli. Również mamy statystyki z podziałem na seniorów i z podziałem na juniorów. Dokładnie wygląda to tak samo analogicznie jak w przypadku ligi seniorskiej. To, co myślę warto jeszcze zwrócić uwagę w przypadku ligi seniorskiej, myślę, że to dość oczywista sprawa, ale zwrócę na nią uwagę. A mianowicie, jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe, to w składzie ligowym to oczywiście ustawiamy. Mamy 7 podstawowych zawodników plus 8 rezerwowy. Rezerwowym może być zawodnik do 24 roku życia. No i w przypadku Ligi 1-3 istotny jest KSM, który jest na poziomie obecnie 45, a więc no, nie można go przekroczyć, w przeciwnym wypadku będzie walkover. Ale myślę, że to chyba oczywista sprawa, natomiast chciałem na to jeszcze zwrócić uwagę, dlatego że mecze ligowe rozgrywają się normalnie, natomiast mecze Ligi Adeptów rozgrywane są w formie czwórmeczy. Mam nadzieję, że ten materiał troszkę pomógł, trochę rozjaśnił, jak wygląda system rozgrywek w Speedway Manager. Jeżeli ten materiał Wam się podobał, bardzo proszę o lajki, udostępnienia. Oczywiście, jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi materiałami, zarówno dotyczącymi SM Akademii, jak i innych materiałów, które produkujemy, no to prośba o subskrypcję, o zasubskrybowanie naszego kanału. To naprawdę bardzo pomaga. Dzięki, miłego dnia, cześć!